Cześć, witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu o rynku nieruchomości, w miejscu, gdzie analizuję, komentuję i wyjaśniam to, co dzieje się z mieszkaniami, kredytami, budową i polityką mieszkaniową w Polsce. Dziś temat, który łączy wiele wątków. Czy rząd naprawdę chce budować tanie mieszkania i dlaczego sam sobie w tym przeszkadza? Co dalej z kredytami hipotecznymi? Czy będą tańsze, a może będą jeszcze droższe? I wreszcie, jak radzą sobie deweloperzy? Czy sprzedaż wraca, czy to tylko chwilowy skok? Bo już zapowiadam, że nastąpił jakiś skok w sprzedaży deweloperów. Odpowiem na wszystkie te pytania na podstawie danych, raportów, twardych liczb. Bez ściemy, bez chaosu, konkretnie i z perspektywą. A jeśli chcesz więcej takich treści, subskrybuj nasz kanał, wesprzyj nas na Patronite i koniecznie zajrzyj na cement24.pl, gdzie znajdziesz praktyczne kursy i narzędzia dla pośredników, inwestorów i osób prywatnych zainteresowanych rynkiem nieruchomości. Oba linki znajdziesz w opisie. A na samym końcu audycji znajdziesz moją wyjątkową prośbę o opinię, a w zasadzie o konsultację, która jest dla mnie bardzo ważna i dotyczy też perspektyw przyszłości tego kanału o nieruchomościach. Zanim jednak przejdziemy do prośby o tę konsultację i wyjaśnienia, o co chodzi, zapraszam na naszą audycję. Zaczynamy. Czy kredyty mieszkaniowe mogą stać się droższe? No właśnie, kiedy już myśleliśmy, że może stopy spadną i wiele osób odetchnie z ulgą, pojawiły się nowe przeszkody i to niekoniecznie z Narodowego Banku Polskiego. Po pierwsze, banki w Polsce nie mogą doliczać opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. Wydaje się, że jest to bardzo dobre dla konsumentów, ale tak naprawdę jest to dobre dla tego konsumenta, który chciałby taką wcześniejszą spłatę kredytu wykonać. Natomiast nie jest to dobre dla wszystkich innych konsumentów, którzy chcą zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Dlaczego? Bo przecież bank jest to przedsiębiorca, który musi zarabiać i on po prostu, jeżeli nie może tej pojedynczej osoby obciążyć taką spłatą, bo tego mu zakazuje prawo, taką kwotą dodatkową, no to po prostu wlicza tę kwotę w to, co muszą zapłacić wszyscy pozostali klienci banków. Znacie pewnie powiedzenie, że nie ma darmowych obiadów i to jest właśnie przykład działania tego powiedzenia w praktyce. Po drugie, banki będą musiały finansować przynajmniej 40% swojego portfela hipotek z emisji obligacji. Brzmi to bardzo technicznie, ale chodzi o jedno. To droższe niż finansowanie z depozytów, więc znowu będzie kredyt droższy, chociaż oczywiście wiele osób z Was się oburzy, że banki mało płacą za depozyty, za lokaty złożone w bankach. I tak też jest, bo przecież w ogóle bankom tak naprawdę mało zależy na tym, żeby nam udzielać kredytów, już w ogóle nam płacić za depozyty. One mają doskonałą formę, na przykład inwestowania w obligacje rządowe. I to, co zarabiają na tych obligacjach, w odróżnieniu od tego, co zarabiają na kredytach, nie jest w ogóle opodatkowane. Poza tym rząd to pewny płatnik, a z kredytobiorcami zawsze jest jakieś ryzyko, że nie będą płacić. Jest to kolejny problem, bo tak naprawdę rząd i jego działalność i właśnie te obligacje są lepszym klientem dla banków niż osoba, która chce uzyskać kredyt, czyli rząd konkuruje z Kowalskim podatnikiem. Kowalski podatnik nigdy nie wygra z rządem. Mamy też takie działania jak podatek bankowy. No okej, dobrze, opodatkujemy te banki, ale przecież one ten podatek wliczają sobie również w
w koszty udzielanych kredytów. Inaczej tego nie zrobią. A co teraz w ogóle dzieje się na rynku kredytów mieszkaniowych? Patrząc na liczby, no to najtaniej nie jest. Średnia marża przy kredycie hipotecznym to prawie 2%. Do tego doliczamy WIBOR, który być może spadł, ale nie aż tak bardzo, jak wielu liczyło, i efektywne oprocentowanie jest jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. A mimo to kredyty mieszkaniowe rosną. Spójrzmy się na opracowany przez nas, przez Cement24.pl wykres oparty na danych Biura Informacji Kredytowej. Liczba wniosków o kredyt mieszkaniowych, ta linia niebieska, widzimy wyraźny trend wzrostowy. Początek roku 2025 przynosi kontynuację odbicia z końcówki 2024, a liczba wniosków systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc i w maju można powiedzieć, że zbliża się już do prawie 40 000 miesięcznie. Jest to poziom wyraźnie wyższy niż w kryzysowym okresie, kiedy po prostu załamały się kredyty. A interpretacja jest taka: wzrost liczby wniosków może świadczyć o powracającym zainteresowaniu zakupem mieszkań mimo wciąż wysokich kosztów kredytowania. To prawdopodobnie efekt oczekiwań na dalsze obniżki stóp procentowych lub chęć zdążenia przed ewentualnym zaostrzeniem polityki kredytowej banków. Niektórzy też twierdzą, że jest to efekt również refinansowania kredytów mieszkaniowych, ale znam innych specjalistów, którzy twierdzą, że jeszcze to refinansowanie kredytów mieszkaniowych nie jest tak mocne, jak mogłoby być, gdyby obniżki stóp procentowych były wyższe. Natomiast liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych, to ta linia czerwona, w 2025 roku widzimy lekki, ale stabilny wzrost, znacznie mniejszej skali niż liczba wniosków. Zawsze zresztą liczba wniosków rośnie pierwsza, a potem dopiero rośnie liczba udzielanych kredytów. Po dużym spadku w kredytach na początku 2024, czyli po tym czasie, kiedy przestał działać, można powiedzieć, bezpieczny kredyt 2%, mamy jakieś odbicie. Nie jest ono na razie wielkie, ale poczekajmy na dane z następnych miesięcy. Można też powiedzieć, że choć zainteresowanie kredytami rośnie, co widzimy po składanych wnioskach, nie przekłada się to jeszcze bezpośrednio na decyzje kredytowe banków, co może na przykład oznaczać większą ostrożność banków w akceptowaniu wniosków, rosnącą liczbę wniosków niespełniających kryteriów albo duże zainteresowanie wśród klientów, którzy dopiero sondują swoje możliwości. Jednym słowem, po tych ogromnych wahaniach, które widzicie na wykresie, rok 2025 wygląda na pierwszy od dłuższego czasu okres stabilizacji i takiej, można powiedzieć, stabilności w akcji kredytowej, bez dynamicznego boomu, ale też bez załamania rynku kredytów mieszkaniowych. Jeśli trend się utrzyma, możemy spodziewać się dalszego wzrostu akcji kredytowej w drugiej połowie tego roku. Oczywiście o ile nie nastąpią zawirowania regulacyjne, makroekonomiczne lub w polityce światowej. W tym kontekście zerknijmy na perspektywy, na przykład na to, co robi Rada Polityki Pieniężnej. Analitycy przewidują, wielu analityków, że w 2025 roku mogą nas czekać jeszcze 2 kolejne obniżki stóp procentowych i że to może być dobry znak. Ale choć WIBOR może spaść z powodu obniżek tych stóp procentowych, to nowe regulacje i podatki mogą skutecznie zjeść ten zysk. Chcesz przykład? Jeżeli masz kredyt na 400 000 złotych i obniżka stóp może przynieść Ci ratę niższą na przykład o 200 zł, ale bank może podnieść marżę.
więc efekt netto już będzie mniej spektakularny. Co z tego wynika? Na przykład ta osoba, która ma zaciągnięty kredyt i chciałaby go refinansować tańszym kredytem, powinna się zastanowić, czy warto to zrobić teraz, czy trochę poczekać. Trzeba tak naprawdę na bieżąco śledzić decyzje Rady Polityki Pieniężnej, także trzeba obserwować projekty zmian prawnych, czy banki nie będą musiały na przykład w jakiś sposób inny finansować swoich portfeli, czy też nie będą obciążane jakimiś podatkami dodatkowymi, czy pojawią się nowe programy wsparcia. Na razie nie ma takich zapowiedzi, wręcz jest odżegnywanie się od programu kredytów dotowanych, ale czy to się naprawdę stanie? No, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie należy śledzić to, co dzieje się i wszelkie informacje dotyczące problemów kredytów mieszkaniowych. Drugi temat to zagadnienie powracające jak bumerang, czyli budownictwo społeczne. Przez niektórych koalicjantów jest ono lansowane jako remedium na wszelkie nasze problemy mieszkaniowe. Ale jaka jest prawda? Zacznijmy od tego, co na papierze wygląda bardzo dobrze. W 2025 roku przeznaczono rekordowe ponad 4 miliardy złotych na politykę mieszkaniową, z czego około 2,5 miliarda miało trafić na budownictwo społeczne, komunalne, w tym wsparcie dla TBS-ów, SIM-ów, mieszkań na wynajem z czynszem regulowanym. Co więcej, zapowiedziano, że w 2025 powstanie kilkanaście tysięcy takich mieszkań, a docelowo będzie ich powstawać kilkadziesiąt tysięcy rocznie. To brzmi po prostu jak bajka. Brzmi świetnie, prawda? No ale rzeczywistość skrzeczy, bo na przykład w tej chwili mamy spór w rządzie, ministerstwo kontra ministerstwo. I możemy mieć tu do czynienia zarówno z brakiem nowej ustawy, ale także ze zwykłą złośliwością ministrów. Już brzmi to źle, bo wszyscy Polacy stają się zakładnikiem konfliktu pomiędzy ministrem funduszy, panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która alarmuje, że środki na mieszkania socjalne są blokowane albo przekierowane na inne cele, a Ministerstwem Rozwoju i Technologii kierowanym przez Krzysztofa Paszyka, który opowiada, nic się nie stało, środki są, ale trzeba dokończyć proces legislacyjny. Tyle, że on niewiele robi, aby dokończyć ten proces. W takim razie jedno ministerstwo mówi dajcie kasę, a drugie mówi kasa jest, ale niech to się wszystko zdecyduje w Sejmie, niech jakaś ustawa przejdzie przez Sejm. A jaki jest skutek tego sporu? Przede wszystkim zablokowane inwestycje, czasami wstrzymane przetargi, niepewność wśród samorządów i instytucji budujących mieszkania społeczne. Czy są realne szanse, żeby to zaczęło działać? Oczywiście pod warunkiem, że rząd wreszcie potrafi się pogodzić wewnętrznie między sobą i odblokuje ustawę, skoordynuje działanie resortów i zrealizuje dopłaty na te właśnie budowy. Przy okazji warto też zastanowić się, czy cała gra jest warta świeczki i zobaczcie sobie, oto jest tabela GUS-u podająca liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto, w tym mieszkań budowanych na wynajem oraz w ramach budownictwa społecznego. Do budownictwa społecznego można zaliczyć mieszkania komunalne, czynszowe, spółdzielcze, zakładowe. Dodam, że te mieszkania budowane na sprzedaż i na wynajem, w tym część na wynajem, to również są mieszkania w części jakiejś, te na wynajem, nazwijmy to, objęte budownictwem społecznym. To tak w uproszczeniu wygląda. I jakie mamy wyniki? W okresie styczeń-kwiecień 2025 rozpoczęto budowę mieszkań komunalnych, tylko 432 mieszkania społecznych, czynszowych 936, spółdzielczych 168, zakładowych 5 mieszkań. Razem daje to 1541 mieszkań rozpoczętych w całym kraju w ciągu 4 miesięcy. Jeżeli pomnożycie to przez 3,
to wyjdzie mam troszeczkę ponad 4,5 tysiąca. Dla porównania w tym samym czasie rozpoczęto ogółem budowę 75 778 mieszkań, co oznacza, że budownictwo to nazwijmy społeczne w przybliżeniu wynosi troszeczkę ponad 2% całej produkcji mieszkaniowej. Wyniki kwietnia 2025 w ogóle nie są jakieś imponujące, bo mamy 0 mieszkań komunalnych, 316 społecznych czynszowych, 0 spółdzielczych, 0 zakładowych przy ogólnej liczbie mieszkań 20 061, przy czym tych takich, powiedzmy w uproszczeniu deweloperskich 11 828. To oznacza, że budownictwo społeczne, mimo takiej wielkiej propagandy, praktycznie w skali kraju nie istnieje. Warto też zwrócić uwagę, że od stycznia do kwietnia 2025 rozpoczęto budowę 48 359 mieszkań w kategorii przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, w tym na wynajem było to 538 mieszkań. W ujęciu rocznym ta liczba wzrosła ponad trzykrotnie, 322% więcej niż w ubiegłym roku, ale nadal jest niewystarczająca, a przecież nie każdego stać na kupno mieszkania, ludzie by chcieli je również wynajmować, być ich najemcami. Nie wiem zresztą, czy słowo chcieli jest dobrym słowem, ich po prostu nie stać na kupno, więc wielkiego wyboru nie mają i muszą zostać najemcą. Dlaczego te dane w ogóle mają znaczenie? W budownictwie wielorodzinnym od momentu rozpoczęcia budowy do oddania do użytkowania mija zwykle ponad 2 lata, a cały proces inwestycyjny od zakupu działki przez projekt, pozwolenia, finansowanie i budowę może trwać nawet 5 lat. To oznacza, że niedobór budów rozpoczynanych w 2025 roku będzie skutkował niedoborem gotowych mieszkań w latach 2027-2029. Krótko mówiąc, na dziś budownictwo społeczne jest znikome. Czy w kryzysie? Trudno powiedzieć. Ono od dawna nie miało się dobrze. To jest znikomy procent całej produkcji mieszkań. Tylko 538 mieszkań rozpoczętych na wynajem, często komercyjny, i 1541 mieszkań budowanych w takich innych formach budownictwa, nazwijmy to społecznego, i to mimo dużego popytu na mieszkania tak naprawdę i zapowiedzi rządowych programów. Czyli możemy powiedzieć, rząd gada, a sytuacja na razie się nie zmienia. A jeśli ta sytuacja się nie zmieni, to Polska nadal będzie zależna od rynku deweloperskiego, a dostępność mieszkań dla osób o niższych dochodach pozostanie dramatycznie mała. Tym bardziej, tutaj dodam, mówiłem o tym w wielu innych audycjach, że ta polityka Zielonego Ładu, czyli krótko mówiąc jej fragment dotyczący również wymagań technicznych co do budynków, ich energożerności albo energooszczędności, energopasywności, jak zwał, tak zwał, spowoduje po prostu znaczący wzrost kosztów budowy mieszkań. Więc tych ludzi, których dzisiaj nie stać na mieszkania, jeszcze bardziej nie będzie stać na mieszkania w przyszłości. No chyba że nastąpi faktyczne odejście od tej polityki Zielonego Ładu. Warto też wykonać rzut oka, co słychać u deweloperów. Tutaj słyszymy, sprzedaż znów rośnie, czy kupujący wracają na rynek i jakie miasta okazują się stabilne, czy też ciekawe do inwestowania. I tutaj oprę się troszeczkę na raporcie Big Data Rynek Pierwotny. Porozmawiamy, czy rzeczywiście mamy do czynienia z impulsem mieszkaniowym. No, jak podaje ten portal, sprzedaż rośnie. W maju 2025 deweloperzy w 7 miastach sprzedali około 4,5 tysiąca mieszkań, to więcej o 1/4 niż w kwietniu. Brzmi dobrze, tak, ale autorzy raportu przypominają, że
podobny wynik sprzedaży notowano już w lutym. Czyli można powiedzieć, że raczej mamy takie wzroty i upadki, a nie jakiś nagły trend wzrostowy. No i trzeba powiedzieć, że z jednej strony mamy nadzieję na dalsze obniżki stóp procentowych, bo na razie ta obniżka była niewielka, ale mamy też ceny bardzo wysokie, sporą ofertę, więc nadal wielu nabywców czeka. Niektórzy ci odważni chodzą i negocjują z deweloperami i uzyskują zniżki, bo sytuacja jednego dewelopera nie jest równa sytuacji drugiego dewelopera. Sytuacja w jednym mieście nie jest równa sytuacji w drugim mieście i najbardziej mnie rozśmieszają takie komentarze: nic się nie da wynegocjować, ale na pytanie, a czy poszedłeś negocjować, jest nie, bo wiem, że się nic nie da. No to skoro od razu stawiasz się w sytuacji osoby, która przegrywa, no to zawsze przegrasz. Oczywiście wiele mieszkań wciąż sprzedaje się w Warszawie, ale też trzeba powiedzieć, że wiele ofert wprowadzono zarówno w Trójmieście, jak i na Śląsku. W ogóle trzeba pamiętać, że jest to też częściowo efekt tego, że w 2024 roku, na początku tego roku, w pierwszych właściwie 8 miesiącach, deweloperzy jak szaleni rozpoczynali nowe budowy. Nic dziwnego, że one teraz trafiają do sprzedaży. Ale trzeba też pamiętać, że w 2025 roku nastąpiło mocne hamowanie w rozpoczynanych budowach przez deweloperów oraz w ogóle w uzyskiwaniu przez nich pozwoleń na nową budowę. Zatem z jednej strony mamy teraz wysyp ofert, ale też możemy spodziewać się, jeżeli nic się nagle nie zmieni, że w najbliższej przyszłości ta liczba ofert na rynku pierwotnym będzie spadać. No bo skąd się mają wziąć nowe oferty, jeżeli bardzo mocno spada liczba pozwoleń na budowę? Z licznych artykułów możecie dowiedzieć się na przykład o czymś takim, że w Warszawie w maju średnia cena nowego wprowadzonego mieszkania na rynek przekroczyła 20 000 złotych i jest to rekord. Ale to też jest skutkiem tego, że ta średnia cena jest spowodowana tym, że wprowadza się po prostu oferty w lepszych lokalizacjach, bo ten klient, który nie był w stanie zapłacić takiej kwoty, można powiedzieć tak, no nie chcę użyć tego słowa, ale w cudzysłowie wymarł. Zanim podsumuję tę część, to przypominam, że na końcu tego odcinka zobaczycie moją prośbę o konsultację, na której bardzo mi zależy i zachęcam Was, ponieważ pomoże ona w rozwoju tego kanału, w dostarczaniu Wam lepszych treści, które bardziej Was interesują. Ale przejdźmy najpierw do tego krótkiego podsumowania. Z jednej strony mamy rekordowy budżet na budownictwo społeczne, ale on jest tylko na papierze, bo jego uruchomienie blokują przepisy i wewnętrzne spory w rządzie. Z drugiej strony mamy rynek kredytów hipotecznych, który wciąż nie daje takiego mocno jednoznacznego sygnału poprawy, ale mogą się pojawić regulacje, które będą zmniejszały lub podbijały koszty kredytów mieszkaniowych dla kredytobiorców. A co dzieje się na rynku pierwotnym? Deweloperzy wprowadzają więcej ofert, ale wciąż balansują między wysokimi cenami a ostrożnym klientem. No i też tak naprawdę widzimy to, w innych audycjach mówiłem, no nie szaleją z pozwoleniami na budowę. To moment, w którym cały rynek działa na pół gwizdka, jest potencjał, są środki, są potrzeby, ale brakuje takich realnych decyzji, ale też i koordynacji działań w rządzie. Dlatego na tym kanale będziemy śledzić to wszystko, co się dzieje w rynku, aby obserwować, jak sytuacja się rozstrzygnie. Jeżeli chcesz być na bieżąco, no to oczywiście subskrybuj nasz kanał, wesprzyj nas na Patronite. Wszystkim patronom dziękuję. Zajrzyj na Cement24.pl, gdzie znajdziesz kursy analizy i praktyczne narzędzia dla osób zainteresowanych obrotem nieruchomościami. A teraz przejdźmy do tego pytania, które chciałem Wam zadać.
Poprzedni odcinek na tym kanale został nagrany z użyciem sztucznej inteligencji. To znaczy, tak naprawdę tekst oczywiście był mój, ale sztuczna inteligencja skonstruowała awatar, wzięty również z mojej osoby i głosem klonowanym z mojego głosu przeczytała, wygłosiła ten tekst. Oczywiście ja sam mam zastrzeżenia co do jakości awatarów oraz co do na przykład tego, że intonacja jest dość płaska, taka niezbyt emocjonalna, ale z drugiej strony też muszę powiedzieć, że nagrywanie takich programów ze sztuczną inteligencją pewnie jest jakąś przyszłością. Po drugie, ono bardzo mocno oszczędza mój czas, a czas, jak wiadomo, to pieniądz. Po trzecie, mam nadzieję, że awatary będą się poprawiać i będą lepiej oddawały intonacje. Nie będę musiał się męczyć z tym, żeby jakiemuś głosowi dodawać intonacje w awatarze, dlatego że to by znowu było przeciwskuteczne, bo by marnowało mój czas. Napisaliście też wiele opinii na ten temat i powiem tak, że one są dla mnie niejasne. Niektórym z Was spodobało się użycie tego AI, innym ono się nie spodobało. Niektórzy twierdzą, takie coś, AI agent z głosem autora to nie to samo, co prawdziwy pan Tomasz. Zgadzam się, nie jest to samo, co prawdziwy, ale na przykład ten odcinek też jest nagrany jako podcast. Jest sam mój głos i jakiś stały obraz. Dlaczego tak jest to zrobione? Po pierwsze, dlatego, że takie nagranie mogę wykonać szybciej, mogę wykonać w miejscu, gdzie nie ma warunków do nagrywania wizji. Po drugie, zauważyłem, że takie nagrania już były często robione. Są przez Was tak samo oglądane jak nagrania z filmem, bo w takiej formie podcastowej, można powiedzieć, wiele osób się przyzwyczaiło. Zatem pytanie brzmi, czy pójście w stronę takiego awatara, który coś tam mówi i nie zawsze mu się kłapy zgadzają z fonią, jest fatalnym rozwiązaniem, czy też jest rozwiązaniem do przyjęcia? Czy też przeszkadza Wam to, że w tym poprzednim filmie głos był klonowany z mojego głosu, ale też był wygłoszony przez robota. Jak powiedziałem, tekst od początku do końca był mój. Co jest dla Was najistotniejsze? Bo ja na przykład nie jestem przekonany, że koniecznie musicie w filmie, który jest pogadanką o rynku nieruchomości, oglądać cały czas moją twarz, ale może się mylę. Może to, że jest nagrany żywy człowiek, jego gestykulacja jest bardzo ważna. A może liczy się tylko to, żeby głos był bardziej żywy, żeby głos był taki mówiony, nie czytany przez robota. A może po prostu jednak można się przyzwyczaić do tego robota i zwracać uwagę wyłącznie na treść. Bardzo proszę o Wasze komentarze. Od razu też dodam przy okazji, że na kanale jest także uruchomiona możliwość wstawiania postów przez widzów naszego kanału, oczywiście pod warunkiem, że jesteście subskrybentami dłużej niż tydzień naszego kanału. I teraz będę Wam wdzięczny za wszystkie te konsultacje. Dziękuję i zapraszam na następne audycje. Cześć, trzymajcie się.